żartowałem. Dabura nie zmienił mnie w kamień, chociaż było blisko, bo godzina jest barbarzyńska i czuję się dosłownie jak kamień. Natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze. Mam 2 godzinki na wrzucenie tego filmu, bo zaraz jadę pociągiem, ale zrobię to. Zrobię to dla Dabury. Zrobię to dla tych 3 fanów Dabury, którzy czekali na ten dzień od lat 90., kiedy Dabura był ważną postacią. W Dragon Ball Daima też się pojawił, ale umówmy się, że na początku dowiedzieliśmy się, że przegrał z Tamagamim, a potem, że wynajął jakiegoś gościa, leszcza do zabrania 3. oka i ten gość zgubił to w trawie. Także Dabura raczej w Dragon Ball Daima nie miał dobrych momentów. Obudziłem się dosłownie 20 minut temu. Mam nadzieję, że tego nie będzie po mnie widać, słychać i YouTube jeszcze nie jest w 8D, więc na szczęście tego nie czujecie. Natomiast jeśli dzisiaj moje umiejętności analityczne będą na poziomie właśnie tego gościa, którego Dabura wynajął do przejęcia 3. oka, wybaczcie mi to. Wczoraj spotkałem na ulicy w ogóle moją nauczycielkę, czego nauczyła, to się nazywało przedsiębiorczość, coś takiego. I ona miała dość słaby kontakt z klasą i raz zadała takie totalnie losowe pytanie, które w ogóle nie miało znaczenia w kontekście lekcji ani tematu, który przeprowadzała. Czy ktoś z was jest z Kożuchowa? I tam 2 osoby podniosły rękę i ona zaczęła gadać o czymś innym. I my się potem z chłopakami tak zastanawialiśmy, o co tu chodziło. Więc dzisiaj sparafrazuję jej słowa i zapytam was, czy ktoś jest tu fanem Dabury? Jak tak, to dobrze. Chociaż to pytanie jest dzisiaj zasadne. Mamy kartę Jakona. Jest to karta banerowa, więc na początku zobaczymy sobie animację. Pobrałem już, w zasadzie nie ma 2 kart banerowych. Widziałem jakąś teorię, że mogą być 2 karty banerowe. Oczywiście teoria bazująca na tym, że komuś coś się uroiło albo przyśniło. No ale dobrze. Zobaczmy animację. Nie sądzę, żeby to były animacje porywające. Jeśli to będą animacje chociażby na poziomie 7/10, to będę zadowolony. Oczywiście mówię o Daburze, nie o Jakonie, no bo to jest karta banerowa, więc wątpię, żeby tutaj były jakieś dymy. Zobaczmy. A czemu ja tego nie mam na słuchawkach do jasnej cholerki? Oczywiście, bo słuchawki się obraziły. Słuchawki stwierdziły, że nie będą dzisiaj słuchawkować. No kurwa, podłączył ja. Jestem zmuszony wyglądać jak Terefere. DJ Remo, Pompside, bo te słuchawki sprawiają, że ja nic nie słyszę jak mówię, więc muszę zrobić tak. No trudno. Jestem dzisiaj DJ Terefere. Jestem DJ Tereferem. Przepraszam, dobra. Oglądamy. Jakon oczywiście postać, która miała tylko jedną chwilę w swoim życiu. O, widzę, że ma coś jeszcze. Czekajcie, to czemu on miał głos? To był super atak w takim razie chyba, nie? To nie wyglądało jak intro. To jest ciekawe. Karta banerowa z super atakiem? Ale dobra, przechodzimy do głównej gwiazdy wieczoru. Prawdopodobnie wejście. No, ruchów tu mało jest, chociaż zaraz zobaczymy. Może Dabura pokaże klatę? Nie pokazał. Tutaj już widać, że jest troszeczkę inaczej animacja robiona. W sensie, że to nie bazuje na tych sprite'ach z gry, ale... A może tylko jest taki filtr? Efekty to na pewno są lepszej jakości, chociaż tutaj też wyglądało to średnio. Tu znowu widać, że są bardzo mocno zarysowane kontury. Więc prawdopodobnie bazuje to... O, tutaj to też dobrze widać. Więc jest to taka typowa dokanowa animacja. Czy to było... Okej, to był Taunt. To ciekawe, dawno nie mieliśmy Taunta, szczerze mówiąc. Ostatni raz bodajże w Golden Freezie i Gogecie. Kontra! To ciekawe, że wykorzystali dużo animacji z tamtej sekwencji z walki z Gohanem, bo w mandze pamiętam, że to było praktycznie pominięte. Okej, cieszę się, że jest sporo animacji, bo mamy wejście, chociaż nie było Exa chyba, nie? Nie było Exa, bo mieliśmy ten atak, ale myślę, że on w podwójnej prędkości będzie wyglądał lepiej. No i tutaj też jest nałożony fajny filtr na tego Daburę. Czyli mamy Active Skilla, który jest... Czy on zadawał damage? No jest tutaj zadanie damage'a. Opluł go, nie? Chociaż tutaj nie widać, żeby Gohan został zraniony przeciwnik, więc może to nie było z damage'em, tylko po prostu Active Skill domainem. Tu ja mówię z domainem, z Tauntem. Ale jest kontra, to ciekawe. Chociaż ten Gohan prawdopodobnie wyprowadza ataki ręką, unarmed w zasadzie. Więc myślę, że to może być kontra bazująca na jakimś typie super ataków. Wątpię, żeby Dabura miał kontry na wszystkie typy super ataków, bo to nie jest Vegito czy tam jakiś inny goat tej gry, no nie? Żeby robić takie dymy. Wiecie co? Mam tutaj tego Jakona, ale najpierw sobie zobaczymy Daburę. Mam go zapisanego jako drugiego.
Leader skill tego pana to, uwaga, Majin Buu Saga, Mission Execution, Terrifying Conquerors. Wydaje mi się, że wszystkie oprócz Majin Buu Sagi lidery już ostatnio były. Mission Execution miał Tao Pai Pai, Terrifying Conquerors nie pamiętam czy nie miał Slug. Mogę się, albo Baby, raczej Baby. 200, 170, dobra, liczby widzę, że zostały takie same. Corroded Body and Mind, dodatkowe statystyki i Successors. Trudno jest mi z czapy stwierdzić, czy jakie postacie należą do tych wszystkich kategorii. Na pewno Corroded Body and Mind to też byłyby Goku Blacki. Ale czy Goku Blacki byłyby w Terrifying Conquerors? Wydaje mi się, że nie są. Successors to też jest taka kategoria, której z pamięci nie jestem w stanie wymienić. Czekajcie, czy Corroded Body and Mind mógłby być Majin Buu? Teraz z czapy nie jestem w stanie powiedzieć, ale dobra. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądać dalej. Pasywka nie jest chyba aż tak długa, tylko po prostu jest rozbita na dwie części, więc na początku przeczytamy sobie tę lewą część. Animacja intro, kiedy mamy 4 albo więcej sojuszników z Majin Buu Sagi. Okej, dobra, już miałem się czepiać, że leader skill przewodniczy 3 kategoriom, a intro tylko tyczy się jednej, ale mamy drugą część. 4 albo Majin Buu sojuszników w drużynie z Majin Buu Sagi, albo wszyscy są Extreme. Permanentny atak Def 200 jednorazowo i permanentny Dodge 10. Okej, to musi być jeszcze tam podbite czymś innym, bo Dodge 10 to jest nic praktycznie. Jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć na stare szanse, bo wiecie, high to jest 50, great to jest 70, low bodajże to było 10. Bo na pewno w starych kartach były części w pasywki, które miały takie opisy. Rare, szansa na dodatkowy superatak z 10% szansą na to, że będzie to superatak. Ale okej, tak jak mówię, to na pewno będzie jeszcze później podbite. Podstawowe efekty Ki 2, atak Def 250, ataki efektywne przeciwko wszystkim typom. Okej. To jest ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, myślę, że to jest nawiązanie do tego, że Dabura kogokolwiek by nie opluł, to i tak go zamienia w kamień, więc jego ślina jest efektywna przeciwko wszystkim. Myślę, że to może być nawiązanie właśnie do tego, chociaż pamiętajcie, będę to powtarzał za każdym razem, kryt jest lepszy, bo te ataki ignorują typ przeciwnika, natomiast nie ignorują jego defa. Kryt ignoruje jedno i drugie. Wyprowadza dodatkowy atak, który ma 70% szans na bycie superatakiem, czyli normal jest gwarantowany, być może to będzie super atak i jest dodge 20, więc mamy już 30. Przy przyjmowaniu ataku 200% to jest bardzo ciekawa, w sensie ciekawa, bardzo dobra informacja i myślę, że sobie teraz przejdziemy do drugiej części tej stronki, bo będzie mi łatwiej w ten sposób czytać. 200% defa, tak jak mówiłem, wiele kart teraz to dostaje, to jest coś, co jest bardzo, myślę, że na początku było bardzo taką przeoczaną, to jest słowo, które nie istnieje, ale wiecie o co chodzi, niedocenianą umiejętnością, bo wiecie, tutaj widzicie 200 i tutaj widzicie 200 i to się wydaje, że to jest po prostu jakieś tam 450. Nie do końca tak to działa, bo ten def mnoży defa, którego macie na początku tury. Czyli jeśli karta ma 2 miliony defa, to sprawia, że karta nagle dostaje 6 milionów defa. To jest mnożone razy 200, no nie? Przez 4 tury... O wow, naprawdę? Przez 4 tury od wejścia postaci def 300 przy przyjmowaniu ataku. Chociaż pytanie, czy to działa w taki sposób, że mamy 500? Chociaż to powinno działać po prostu w taki sposób, że mamy razy 500%, nie? Przez pierwsze 4 tury, a potem mamy tylko razy 200%. Czyli dajmy na to, mamy 1 000 000 defa na początku tury, przy przyjmowaniu ataku razy 500%, więc mamy, a w zasadzie nawet 6, no nie? No bo dodatkowo 5 jeszcze dostajemy. Sorry, jeśli jest za wcześnie dla mnie, dawno nie nagrywam filmów o takiej godzinie, więc może nie będę się tutaj jakąś matematyką zajmował. Generalnie 500%, nie pamiętam, żeby jakakolwiek karta miała coś takiego. Przez 6 tur od wejścia dodatkowy superatak gwarantowany i szansa na dodge'a 40%, więc z tym co mamy tutaj jest 70% szansy na dodge'a i to jest to, co było dość oczywiste, więc tak, wspomniałem o tym, ale to jest, myślę, że oczywista oczywistość, że jeśli gość ma w intro 10%, to wiadomo, że ten dodge jeszcze będzie gdzieś później, bo nie będzie bazował na 20 czy 30% dodge'a, więc mamy 70% dodge'a przez 6 tur, potem to spada do 30, chyba że będzie to gdzieś jeszcze dalej. A poczynając od 6 tury, czyli w zasadzie mamy go tak, dajmy na to, i to jest też ważne, 6 tura od wejścia, nie od rozpoczęcia walki, czyli jeśli Dabura nawet rozpocznie walkę w 3 turze bitwy, to nie jest istotne. Liczymy jego tury, więc 1 tura, 3 tura, 5 tura, ewentualnie jeśli go raz wyrzucimy z rotacji, to będzie to, dajmy na to, 1 tura, 4 tura, jeśli go wyrzucimy i wtedy go wrzucamy do rotacji z powrotem, jest w 6 turze, albo w 1., 3. i 6 wtedy, nie? Więc jego 3 pierwsze pojawienia się, chyba że go 2 razy sfloatujemy. Ma atak breaka. Atak breaka i zwróćcie też uwagę na to, że te 2 efekty się
nakładają na siebie. Jeśli to będzie 6. tura faktycznie Dabury, czyli zrobimy tak, że jest w pierwszej, potem trzymamy go w rotacji, wraca w swojej trzeciej i potem go wyrzucamy z rotacji i jest w 6. turze swojej, wtedy ma ten efekt i ten efekt aktywny jednocześnie. Po wyprowadzeniu 3 albo większej ilości superataków w bitwie, permanentny efekt Dodge 10%. Okej. Czy to może w takim razie... To może być w takim razie już aktywne przez te pierwsze 6 tur. Bo ma tutaj wbudowany superatak, w sensie atak, który może być superatakiem. Przez 6 tur ma gwarantowany, jest jeszcze ukryty potencjał. Więc to by oznaczało, że może nawet wejść do 80% dodge'a. Jeśli to wejdzie nam w pierwszej jego turze, to przez następne 2 jego pojawienia się możemy korzystać z 80% dodge'a. To jest naprawdę spoko. Ultra Instinct nawet niektóre Ultra Instynkty tyle nie mają. Nowy Goku Vegeta z 11 rocznicy. Goku przed swoim atakowaniem ma 80%, także niech to mówi samo za siebie. Za każdy atak przyjęty albo uniknięty, atak 111 do 666, czyli 6 ataków. Spoko. To nie jest trudne też, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj też wyszczególnione, że mogą być to ataki unikane. Dawno temu były postacie, które musiały przyjmować ataki, żeby budować swoje statystyki, a na przykład tymi statystykami były dodge albo, może nie dodge, ale na przykład def, no nie, albo redukcja damage'a. Spójrzmy na Vegeta i Trunksa z sagi Zamasu przed swoim EZA. Oni musieli przyjmować ataki, żeby budować statystyki i to czasami było słabe, bo jeśli pierwszym atakiem przeciwnika był super atak, to zanim sobie cokolwiek zbudujecie, to umieracie, a tutaj w nowej erze Dokana powiedzmy, że zostało to zaktualizowane, także spoko. Przy przyjmowaniu... Okej, dobra, już myślałem, że kontry. Tutaj widzę, że są kontry, tak jak wspominałem, na unarmed super atak, czyli na te ataki wyprowadzane bez broni, bez kij, na zewnętrznych stronach można to sprawdzić. Nie wiem, czy w grze można sprawdzić typ przeciwnika, typ superataku przeciwnika. No ale okej. Przy przyjmowaniu superataku szansa na to jest permanentny efekt. Przy przyjmowaniu superataku szansa na unik 10% tymczasowo. Więc, mając te 80% po zbudowaniu, Dabura będzie miał 90% tymczasowo przy przyjmowaniu superataku. Ale, okej, jeszcze przejdźmy do samego końca i zaraz powiem, co o tym myślę. Bo mamy 70% szans na anulowanie efektu tego superataku przeciwnika i kontrę. A, dobra, już myślałem, że sojusznik z kategorii Majin Buu Saga, to byłoby chore. Okej, mamy gwarantowaną kontrę i anulowanie efektów i też zmienia się mnożnik, patrzcie. Tremendous Power to było coś, na co mamy szansę, ale jeśli mamy sojusznika, przeciwnika Majin Buu Saga, właśnie to jest bardzo sytuacyjne, Ferocious Power. Zmienia się mnożnik. Nie jestem teraz z czapy w stanie powiedzieć, jakie to są mnożniki, ale na pewno ten jest wyższy. Bo pojawia się rzadziej. Także, ale gdyby tutaj było sojusznik z Majin Buu Sagi, to byłoby chore. Bo mielibyśmy praktycznie gwarancję kontr, a to byłoby zdecydowanie za mocne. Powiem wam tak. Karta, która nie ma oprócz dodge'a i tego defa. No umówmy się, ten def jest olbrzymi. Ale on bazuje, ten Dabura, tylko i wyłącznie na defie i na dodge'u. Def to jest coś, co z czasem staje się coraz mniej... Chociaż... jeszcze super atak, przecież to też jest istotne, nie? Na początku zobaczymy sobie jeszcze tego Active Skilla, czyli może być aktywowany Active Skill po wyprowadzeniu 3 super ataków w bitwie. Podejrzewam, że to może być już w drugim jego pojawieniu się, jeśli będziemy mieli lekko szczęście. Masywnie podnosi atak tymczasowo, zadaje obrażenia jednak, czyli były tam obrażenia zadane, no bo ten Gohan nie widziałem, żeby dostał jakieś potężne obrażenia. Def 66 i mamy Taunta. Def 66, no tutaj widzę, że jeśli oni faktycznie testowali tę kartę, a musieli testować, to wiedzą, że ten Def 66 to też jest coś, co... Być może powinienem był przeczytać to na samym początku. To jest coś, co zmienia postać rzeczy. Ta karta stakuje. I to nie stakuje tradycyjnie o 20%, nie stakuje greatly o 50%, tylko stakuje z każdym superatakiem def 66% i 50% ataku na 6 tur. Na 6 tur! Czyli wow! To trzecie pojawienie się Dabury w takim razie teraz ma zupełnie inny sens. Bo podnoszenie ataku na 6 tur sprawia,
że w tym momencie te statystyki są aktywne, więc będziemy już prawdopodobnie mieli wystakowaną tę część pasywki, to 666, no bo on tak naprawdę tutaj nic innego nie buduje, nie? Buduje sobie dodge'a po 3 super atakach i buduje sobie atak przy przyjmowaniu i unikaniu ataków, ale wydaje mi się, że ta karta przez te pierwsze 6 tur, ona jest tak zbudowana, że jest na takie średniej długości eventy. Przez pierwsze tury nie jest jeszcze, chociaż pod kątem dodge'a może być tak czy siak silna, bo ma to 80%, czy tam 70% w zasadzie, ale potem po zbudowaniu się jest bardzo silna do tej 6 tury i chwilę później to trochę spada, bo mamy wyłączenie tego dodge'a, bardzo dużo dodge'a traci i traci dodatkowy super atak, więc to stakowanie też jest wolniejsze, no ale chwila. No i oczywiście to spada, co też jest olbrzymim buffem, ale 66% defa, wiecie co, no trudno jest stwierdzić to na suchych liczbach, jak to będzie wyglądać, ale to jest olbrzymie stakowanie tak naprawdę. Zwróćcie uwagę na to, że Dabura przy dobrych wiatrach może wyprowadzić 4 super ataki w jednej turze, czyli zwykły, to na co tutaj ma 70% szans, przez 6 tur ma dodatkowy, plus jest jeszcze ukryty potencjał. A jaki to jest w ogóle typ karty? Tech, czyli ma wbudowanego kryta. Ok, czyli na to będzie trochę mniej szans, na ten dodatkowy atak. Kryt, no z jednej strony kryt też mógłby się przydać, no bo mamy te ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, które sprawiają, że trochę ten kryt nie jest aż tak ważny, ale tak jak mówiłem, kryt ignoruje defa, więc są przeciwnicy, którzy sobie nic z tego nie będą robić, a dawno temu było tak, że jak na przykład graliśmy jakimś Gogetą, to mu się za bardzo nie dawało kryta, no bo to było trochę takie samo, ale teraz przeciwnicy mają tak dużo defa, że ten kryt po prostu się tak czy inaczej przydaje. Dodge'a oczywiście no tutaj mu za bardzo bym nie dawał, chyba że byśmy chcieli go brać na jakiś event pokroju festiwalu, wtedy nie będzie miał tych 40% Dodge'a, więc mimo wszystko jestem ciekaw, jak to stakowanie będzie wyglądać. Ciekawa karta na średnie eventy, w sensie na średniej długości eventy, takie właśnie 6 tur, ale trudno jest mi stwierdzić, jak dobra będzie ta karta defensywnie, bez tego dodge'a, bazując na samym defie. Bo tego defa może być naprawdę sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę mechanikę when receiving an attack. No to na to tak naprawdę nie patrzę, bo to jest potężne przez pierwsze tury, ale to jest tylko na 4 tury, więc potem ten Dabura przy 6, 7, 8 turze, jak już będzie miał tego defa, to nie będzie aż tak wzmacniany, ale 200%, tak jak mówię, bez zobaczenia liczb trudno jest mi stwierdzić. Mało kategorii, ale można było się tego spodziewać. Jeśli chodzi o linki, Magin Resurrection Plan, Demonic Power, Nightmare, Brutal Beatdown, Loyalty, Master of Magic też jest link taki typowy dla Majin Bosagi, albo nawet dla postaci gdzieś z Heroes. Wydaje mi się, że są też postacie z Heroes, które mają ten link, nie? Jakieś Xenoversy, Fu i inne takie. No nie wiem, co z tym link setem. Wydaje mi się, że Dabura tak czy siak potrzebuje jakiegoś wielkiego przyjaciela do linkowania. Chyba że zrobimy sobie tak, że ja tutaj wejdę, wpiszę Daburę, bo na pewno ten Dabura, którego mieliśmy, no ci sobie zobaczymy i jest tutaj ten stary bazowy, w sensie taki bazowy. W zasadzie to powinno się nazywać Majin Dabura, teraz sobie tak myślę, nie? No bo to nie jest Dabura. Daburę faktycznego widzieliśmy w Dragon Ball Daima, zanim Babidi go przejął, no nie? A tutaj widzimy Majin Daburę. To już jest Dabura przejęty przez Babidiego. Więc jeśli mieliśmy Vegetę i Majin Vegetę, to dlaczego nie mamy Dabury i Majin Dabury? O, tutaj mamy Daburę bez M. Co prawda też jest jakiś O, tutaj mamy Daburę bez M. Widzicie? Angel. Tutaj mamy Majin Daburę. No ale okej, dobra, wracam. Brutal Beatdown, Loyalty. Mamy dosłownie chyba te same linki. Fear and Faith tutaj jest, a tutaj mamy Demonic Power. Okej, ale to i tak będzie widać. No widzicie, o co tu chodzi. Gość nie ma w ogóle partnerów do linkowania. Absolutnie nie ma partnerów do linkowania. Pamiętam, że to była mniej więcej jakoś tak karta, kiedy wychodziła, ale ona też bazuje na dodge'u. Sprawdźmy jeszcze na szybciutko tego Jakona. Oczywiście leader skill nie jest ważny. Extreme STR, także taka sama sytuacja, jeśli chodzi o ukryty potencjał. 5% do kryta. O, no dobra, no tutaj mamy tego banerowego, nie? Tylko że on też tutaj ma nieco inne linki, bo ma Shocking Speed, Evil Autocrats, Brutal Beatdown było, Loyalty było. Okej, no powiedzmy, że w tym przypadku warto trafić jednego i drugiego, nie? I Jakona, i Daburę. Na początku sobie zobaczmy ten super atak, żeby pamiętać, co on robi. 50% ataku defa na jedną turę, Supreme Damage, obniża ataki def. To też się coraz częściej zaczyna przydawać, to obniżanie ataku i defa, więc nie będę na tym spał, że tak powiem. Znowu podwójna pasywka, to sobie najpierw przeczytajmy to. Podstawowe efekty, atak def 200, dodatkowy...
Okej, dobra, widzę, że tutaj dalej buduje staty przy każdym ataku, ale kurwa, co to jest? Dodatkowy atak. Gość dosłownie ma dodatkowego normala. No okej, czy on ma jakiś super efekt na normalu, że nie dajemy mu nawet małej szansy na super atak? 70% szans na dodge. Teraz sobie przejdę tutaj, bo już możemy kontynuować na prawej stronie. Przy atakowaniu Przy atakowaniu Dev 100? Przy atakowaniu Dev 100, no to jest karta, która absolutnie wypada z pierwszego slota i też jest podatna na ataki obszarowe. Przy atakowaniu Dev 100, no nie podoba mi się to. Już są dwie rzeczy, które mi się nie podobają, no ale okej, idziemy dalej. Może, chociaż widzę też tutaj... Okej, dobra. Nie będę jak ona póki co spisywał na straty. Za każdy atak wyprowadzony, atak Dev 30 do 200... Chyba żartujecie sobie, że mam tego wyprowadzić aż tyle? 7 ataków? 7 ataków muszę wyprowadzić, żeby nastakować sobie jakieś marne 200%. No dobra, jeśli mamy HP 85% albo więcej przy atakowaniu, zwróćcie uwagę na to, przy atakowaniu, a nie na początku tury. Więc może być tak, że my dostaniemy obrażenia i potem jak on będzie atakował, ale już nie będziemy na tym pułapie, więc to się nie aktywuje. Albo jeśli przeciwnik jest w takich statusach. Atak obniżony, def obniżony. Dodatkowy atak z 50% szansą na bycie superatakiem, wysoka szansa na kryta i permanentnie permanentnie atak def 50 za każdy atak wyprowadzony do 300. Czyli to jest inny efekt niż to. Czyli mamy podwójne takie pseudo-stakowanie. Wyobraźcie sobie, że jest sytuacja, że ten efekt jest aktywny, więc z każdym atakiem dostawalibyśmy tu 50, tu 30, więc 80% statystyk, maksymalnie do 500. Nie wiem, czy to się jakoś dodatkowo przymnaża, podejrzewam, że nie za bardzo, ale okej, to nie jest aż tak oczywisty warunek, ale nie jest też trudny. 85% no to jest mimo wszystko coś, co może się nie udać, nie? No, jeśli gramy kartami, które mają dodżować albo dostają EP na ryj, no to jeśli jeden dodge nie wpadnie, no to jest gość, który tutaj już nie będzie stakował. Ale okej, idziemy dalej. Po uniknięciu 3 albo więcej ataków w bitwie, nie powinno być chyba trudne, nie? Bo ma 70%. Dodatkowy atak z 50% szansą na bycie superatakiem, czyli to na pewno ułatwi stakowanie tego, ale to jest po 3 dodżach. Jako trzeci atakujący, ok, czyli mamy tutaj granie nim jako floater przewidziane. Dodatkowy atak z 50% szansą na superatak. Już widzę, dlaczego miał tutaj bazowo tylko normala, bo ma tutaj sporo innych superataków wbudowanych, nie? W sensie potencjalnych superataków. Znowu 50% szansa na superatak. Majin Buu Saga. No tak, support, w końcu przechodzimy do ciekawych rzeczy. Key 1, atak dev 20, plus dodatkowe key 2, atak dev 30 dla postaci, które są extreme na 3 tury. Majin Buu Saga jest wskrzeszona, można powiedzieć, troszeczkę tym. Może nie wskrzeszona, no bo to statystyki są fajne, tylko że są karty, które nadal bazują tylko i wyłącznie na dodge'u. No temu Daburze na pewno te statystyki pomogą, ale co my tutaj mamy wrzucić z Extreme klasy do Majin Buu Sagi? Jakiś Majin Buu? No okej, są Majin Buu karty. Nawet widziałem, że Super Buu dostał, między innymi Super Buu dostał Battle Motion. No, drużyna Majin Buu była silna, jak wychodził chociażby ten zielony Majin Buu, albo inne dostawały Eza, kiedy ten fioletowy dostawał Super Eza. No to jest nadal świetna karta. Ale to już nie jest to samo, nie? To nie jest topka w grze, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowych przeciwników. Ale okej, supporcik się ceni. Na pewno, jeśli będziemy mieli tutaj niedługo jakąś kolejną celebrację, teraz też związaną z Majin Buu Sagą i inne karty dostaną Eza, albo jakieś part 2 LR jeszcze wleci. Może Kid Buu w końcu wleci, może Kid Buu. To spodziewam się, że to wtedy będzie miało większą wartość. Kiedy mamy 4 albo więcej sojuszników z Majin Buu Sagi w drużynie, albo kiedy wszyscy są extreme, podobny warunek co z intro Dabury, szansa na unik 15% przy atakowaniu, okay, czyli to też jest podatne na AOE, na obszarowe, i jednorazowo unik w turze, kiedy gość jest pierwszym atakującym. Okej, czyli ma gwarantowany unik jednorazowo, kiedy jest pierwszy. I wtedy łatwiej jest stakować to, no bo gwarancję mamy tego, że HP będziemy mieli więcej niż 85%. Więc wtedy mielibyśmy tak, normalny super atak, tutaj dodatkowy normal, więc póki co liczę jakiekolwiek ataki. Tutaj mamy dodatkowy, po 3 dodżach, zakładamy, że na slocie 0 były 3 ataki, więc mamy dodatkowy, to się nie liczy, bo jest trzeci slot, 4 plus 5 z ukrytego potencjału.
Okej. No w pierwszej turze nie ma opcji, żeby go nastakować, nie? Nie ma opcji. Ale potem już w drugim pojawieniu się myślę, że byłaby, jeśli mamy trochę szczęścia, myślę, że byłaby szansa, żeby gość już był wystakowany. Tylko że on też bazuje na statystykach i dodge'u. Statystyki i dodge. Wiadomo, jeśli wpadnie tam kilka super ataków, no to mamy to. Greatly raises attack i def, nie? Ale mówię, statystyki to jest coś, co trochę się szybko starzeje. Szybciej się starzeje niż jakaś redukcja damage'a. Może być aktywowane, kiedy mamy 2 albo więcej sojuszników Majin Buu Saga od trzeciej tury od startu bitwy. Spoko warunek, bez problemu, myślę, że to jest do zrobienia. Atak def 40, wszyscy sojusznicy atak def minus 40 na 4 tury, 60% HP. Okej. To jest też active skill, który pozwoli mu potencjalnie zostać na tym pułapie HP. Chociaż tak jak mówię, to też jest coś, co będziemy musieli brać pod uwagę, że on odnowi to HP, wrzucimy go na przykład na trzeciego slota, a ktoś na pierwszym slocie czy drugim slocie dostanie obrażenia i ten heal na nic się zda. W sensie, że może przeżyjemy, ale nie będzie tego warunku 85%. Okej, karty dupy mi nie urwały. Myślę, że powoli wracamy do takich normalnych kart DFA i do takich normalnych kart banerowych, które sobie gdzieś tam będą między dużymi celebracjami. Natomiast chciałbym zobaczyć ich w grze, bo najbardziej jestem ciekaw tego stakowania dabury. Ale czy będę samonować? Nie sądzę. Zobaczę, jaki będzie baner. Jeśli na banerze będzie dużo kart, których nie mam, to może się zastanowię, bo jest kilka kart Dokkan Festival Exclusive, których nie mam. Mimo wszystko sam Dabura mnie jakoś tutaj nie dotyka, chyba że zobaczę go później. No ten leader skill też jakoś tak nieszczególnie mnie interesuje. Ta Opaipaga sobie wziąłem za coiny, myślę, że już nie będę za bardzo szalał. Oczywiście tikety pewnie będą te darmowe, więc pewnie zobaczymy się tak czy siak na jakimś live'ie czy czymś, ale póki co idę to montować, bo tak jak mówię, mam pociąg. Więc dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, dajcie znać, czy będziecie samonować po Daburę, a może po Jakona, może są wśród Was fani Jakona. Kto wie, jakie są tutaj preferencje wśród Was. Także dajcie znać w komentarzu, nie przedłużam, miłego dnia Wam życzę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.